Dzisiejszy filmik jest o kształtowaniu dekoldów szpic lub w kształcie litery V na maszynie dziewiarskiej. O tym, jak zmiana częstości gubienia oczek wpływa na to, jak ostry lub rozłożysty jest dekolt. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Planując dekolt w szpic należy wziąć nie tylko pod uwagę jego głębokość i szerokość, ale też jego kształt, a dokładniej kąt rozchylenia. W filmiku pokażę dwa przykłady dekoltów szpic, które znacznie się od siebie różnią. W pierwszym pomiędzy liniami brzegowymi jest około 105 stopni, a w drugim przykładzie 70. Zacznę od przykładu pierwszego. Po przerobieniu ilości rzędów do miejsca, w którym należy zacząć kształtowanie dekoldu, zostawiam wózek po prawej stronie i zaczynam od zmiany ustawienia maszyny na dzianie w pozycji wstrzymania. W maszynach Silverit dźwignię Russella przesuń z rzymskiej dwójki na 1, a w maszynach Brother przesuń dźwignię z litery N na literę H. Następnie przesuwam połowę igieł leżących po przeciwnej stronie do wózka, na filmiku po lewej stronie, do pozycji wstrzymania. Oczka na tych igłach nie będą przerabiane aż do zakończenia prawej strony. Przerabiam jeden rząd w lewo. Gubienie oczek wykonam tak zwanym sposobem pełnym eleganckim. Przy użyciu transfera z 2 oczkami przenoszę oczko z igły pierwszej i drugiej na igłę drugą i trzecią. Igła pierwsza jest pusta. Przesuwam ją do tyłu do pozycji A i przerabiam jeden rząd w prawo. Pierwszy dekolt ma kąt pomiędzy krawędziami 105 stopni. Aby osiągnąć taki kształt, należy gubić jedno oczko w każdym rzędzie. Tak więc, gdy wózek jest po prawej stronie, gubię kolejne jedno oczko po stronie dekoldu, a następnie przerabiam jeden rząd. Kontynuuję gubienie jednego oczka w każdym rzędzie, aż pozostanie wymagana liczba oczek na ramię, które zamykam metodą przy użyciu transfera z haczykiem. Następnie przycinam nitkę włóczki i prawa strona dekoldu jest gotowa. Teraz pora na lewą stronę. Aby przerobić taką samą liczbę rzędów po drugiej stronie dekoldu, otwieram wózek i przesuwam go na lewą stronę bez przerabiania rzędu. Po czym zamykam wózek i nawlekam włóczkę na podajnik włóczki. Przesuwam wszystkie igły z pozycji wstrzymania do tyłu do pozycji C w maszynach Silverit, a w maszynach Brother do pozycji D. Przerabiam jeden rząd. Wszystkie oczka zostały przerobione, a igły przesunęły się do pozycji pracy. Zaczynam gubienie oczek po lewej stronie dekoldu tak, jak były zgubione oczka po prawej stronie. Przenoszę przy pomocy transfera oczka z igły pierwszej i drugiej w lewo na igłę drugą i trzecią. Igła pierwsza jest pusta. Przesuwam ją do tyłu do pozycji A. Przerabiam jeden rząd i ponownie gubię jedno oczko po stronie dekoldu. Kontynuuję gubienie jednego oczka w każdym rzędzie, aż pozostanie wymagana liczba oczek na ramię. Zamykam oczka przy pomocy transfera z haczykiem, przecinam włóczkę i zdejmuję robótkę z maszyny. Kształtowanie pierwszego dekoldu jest zakończone. Dekolt ten jest dosyć rozłożysty, ponieważ oczko było gubione w każdym rzędzie. Kolejny dekolt będzie miał bardziej zaostrzony szpic, a kąt pomiędzy brzegami będzie wynosił około 70 stopni. Aby go wykonać, należy powtórzyć te same czynności do momentu gubienia pierwszego oczka. Oczka w nim będą gubione w co drugim rzędzie. Używając transfera z 2 oczkami, przenoszę ponownie 2 oczka o jedno miejsce w prawo. Przesuwam pierwszą pustą igłę do tyłu i przerabiam 2 rzędy. Gubię kolejne jedno oczko za każdym razem, gdy wózek jest po lewej stronie. Gdy pozostanie właściwa liczba oczek na ramię, zamykam je i przecinam nitkę włóczki. Prawa strona dekoldu jest gotowa. Następnie przerabiam drugą stronę dekoldu, aby otrzymać identyczną część. Po zakończeniu kształtowanie dekoldu jest zakończone.
W przedstawionym sposobie zamykania oczek dekolt ma ładną krawędź i można go tak pozostawić. Ale jeśli niezbędne jest dodatkowe wykończenie albo pomniejszenie dekoltu, to zapraszam na kolejny filmik, w którym pokażę jeden ze sposobów na wykonanie takiej plisy. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie. Proszę poleć mój kanał innym, jeśli go lubisz, a jednocześnie zachęcam do subskrypcji na YouTube na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.